freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jakiś czas temu, kiedy mówiłem wam, że zastanawiałem się nad zrobieniem kolejnego swojego, jakby tak powiedzieć, marszu, czyli przygotować się pod kolejne KVK i też no zobaczyć, co będzie dalej. No i moim wyborem, piątym marszem był oczywiście zrobienie łuczników. No ale lecz pojawił się dylemat, no bo jak wiecie, pojawił się niedawno Ragnar. Ragnar ze Scypią bardzo fajnie wygląda. Teraz doszedł nam Filip II, który będzie prawdopodobnie taką, wiecie, zamianką za pana Trajana, tak wstępnie, no ja to tak odbieram wstępnie, więc tu pod tym względem chciałem po prostu, wiecie, się tak zastanowić, co dalej. I według ogólnie, wiecie, przygotowania mojego girowego było przez cały czas podłuki i chyba ten pomysł zostaje, na pewno nie będę go zmieniał, że nagle wypuszczę coś innego i zrobię coś innego po prostu z dowódców. Po prostu ja się tego dalej będę trzymał, lecz mam taki dylemat, czy iść bardziej w tego pana, którego zaraz zobaczycie w łucznikach, iść pana w Ashurbanipala i tu sobie go dokończyć, bo mam, wiecie, więcej rzeźb tutaj zdobytych z MG i tam sobie spróbować z MG dalej go rozbudowywać, czy iść bardziej w dowódcę już nowszego, czyli w Shadżarę, bo Shadżara, jakby na to nie patrzeć, też jest niezła. Ja to oczywiście będę wszystko... Ja oczywiście będę to wszystko zestawiał z YSG. Ogólnie jeżeli chodzi o tutaj, to akurat jak sobie, wiecie, robiłem tak formację kręgu, robiłem tak, jakby tak powiedzieć, no sprawdzając, jak to wygląda, jak to ogólnie ma się do jej inskrypcję i ja tak sobie po prostu je tutaj zacząłem tworzyć pomalutku, gdzieś tam tworzyć, żeby to mieć, żeby potem to testować. I w tym momencie mógłbym spokojnie zrobić zestaw Budika z YSG i grać tym, prawda? Bo mógłbym tak zrobić, tylko że Budiczka pomału już odchodzi, już tak powiedzmy z takiej mety, ona już jest gdzieś tam w seedzie B i Ashurbanipal byłby najlepszą, chyba moim zdaniem, taką wyborem, tak? Do tego znowu z drugiej strony Shadżara, którą mamy, nie jest złą dowódczynią, jest bardzo fajnie i też robi dobre raporty razem z YSG. YSG będzie na pewno tym moim drugim dowódcą, ja z niego na pewno nie zrezygnuję, bo wiem, że robi dobre raporty, bardzo fajnie się nim gra, zresztą z Girem, czy to będzie Shadżara, czy to będzie z Ashurbanipal. Będzie naprawdę Budika, też tutaj ma parę już przygotowanych, czy Budika, drugi marsz łuczników na bójce ma przygotowane już formacje, inskrypcje, więc nie będzie zostawiane jakby tak na samopas. Lecz po prostu mam tu takie pytanie do was. Co byście wy wybrali? Czy byście poszli w Ashurbanipal z YSG, czy z Shadżarą z YSG? Niektórzy mi mówią iść w Ashura. Ja z drugiej strony też się zastanawiam nad Ashurem, ponieważ nawet jak mamy takie, wiecie, KVK z artefaktami, no to ten Ashurbanipal z artefaktem jest naprawdę fajnie zgrywa się. Czy to jest Huo, czy też z Nevskim i możemy taki fajny, jeden mocny marsz zrobić, resztę sobie poskładać. Nawet wtedy Budikę mogę użyć do YSG, jeżeli bym chciał sobie zagrać Budiką, bo ta Budika, no jednak jest w tym seedzie B, ale też potrafi fajne raporty wykręcić, jeżeli ma też gear i ma inskrypcję. Więc zastanawiam się po prostu, czy najpierw nie testować Budiki z YSG i iść w tą stronę i pomalutku z tego Ashurbanipala i przed KVK go po prostu już wtedy wzmocnić tymi złotymi rzeźbami. Czy potem po prostu sobie, jakby tak powiedzieć, czy nie zrobi tego w miarę szybko i dopiero potem myśleć, co dalej. Kolejną opcją, którą mógłbym zrobić jako ten szósty marsz, no to byłby albo właśnie inżynieria, o której wam już nieraz mówiłem, albo byłaby na przykład Filip, który będzie raczej takim dowódcą, który fajnie będzie się boostował i on też fajnie się zgrywa właśnie z Ashurbanipalem na tą chwilę, więc pytanie, czy... Jak to po prostu puścimy, nie? Więc moim zdaniem, jeżeli chodzi o samo takie przygotowanie, na pewno bym się skłaniał bardziej do Ashura, ale tutaj fajnie by było poznać wasze zdanie, co wy byście robili. Wiem, że Ragnar i Scypio u mnie akurat odpada, z tego względu, że gdybym miał Scypiona zrobionego, to owszem, mógłbym pójść w Ragnara i zagrać Ragnar z Scypio. Ale Scypio, tak jak widzicie, to jest na 5-2-1-1, on nie jest rozwinięty, Ragnar też jest na 3-1-1. Ja nie kupowałem żadnych dodatkowych pakietów. W sumie a propos pakietów, nie wiem, czy to odbierałem.
czy kupowałem pakiety, ale to takie, wiecie, podstawowe, które najlepiej się opłacają. Mamy coś tu do odebrania? Nie, to już odebrałem. Kolejne mamy za godzinę. No i tych już pakietów nie mam zamiaru kupować. To jest akurat, tak jak wam nagrałem filmik oddzielny o tym, to jest taki lekki skambak. No i tutaj też zastanawiam mnie to, no 200 zł, żeby wydać, że dostać te nagrody. Z jednej strony mi się podobają te nagrody, z drugiej strony te nagrody, to co macie tutaj i macie gdzieś tam 200 zł rzeźb na farmach, to ja bym na farmach na przykład bym to wykorzystał. Znaczy, już wykorzystałem na 2, bo tam miałem trochę tych złotych rzeźb i po prostu wsadziłem to, żeby po prostu zdobyć te paczki, jeżeli chodzi o surowce, bo to potem przerzucę sobie na main konto. To jest akurat chyba moim zdaniem w miarę logiczne, prawda? Lecz teraz pytanie jeszcze jest moje, co byście wy zrobili na moim miejscu, bo fajnie też poznać wasze zdanie, co byśmy tu po prostu dalej wykombinowali. Na pewno jeżeli chodzi o samego Ashurbanipala, to jest taka też rozwiązanie przyszłości 2. Ja bym mógł nawet z niego jakieś tam rally zrobić, no bo mam łuczników, mam Zedelianga, czy mam Ashura, mam Zedelianga, zawsze jakieś tam rally mógłbym puścić, łuczników Gir, łuczników też będzie zaraz w miarę ten metowy zrobiony, bo mam te 2 części leadershipa, które mi brakowało do zrobienia przy Zedeliangu, żeby mieć taki full Gir meta. No już nie mówię o sokowych itemach, bo to też już jest przygotowane. Teraz wiadomo, zbieramy sobie te wszystkie materiały. Oczywiście też będziemy tutaj przepalać materiały, no bo Xiangyu będzie tutaj przepalany z tymi materiałami niestety. Ja Xiangyu nie wykorzystuję, wiem, że są gracze, którzy tam gdzieś wykorzystują na niższej jak Xiangyu, bo uważają, że jest bardzo ok, ale ja zauważyłem, że jest bardzo po prostu no jest ciężki pod tym względem, że bardzo szybko schodzi, tak samo jak Guan. Nie wiem, może na jakichś tam niższych KDK-ach, czy tam na niższych seedach, gdzie nie ma takich, tych bali nie grają meta, to na pewno może to jest jakieś inne rozwiązanie. Ja na pewno na następny KVK zagram troszeczkę inaczej marszami i chcę to przetestować sobie, jak to będzie mi też robiło na kapeki, czy to, co grają na imperiach, czy naprawdę mi się też przełożyć, czy też będzie mi się to grało wygodniej, tak jak Joanna Newski, tak jak Herman z Liangiem, tak jak Liu z Williamem Wallace'em, bo tak ludzie też grają i to będzie mnie na pewno ciekawi, to będę na pewno na tym się zastanawiał. Lecz, no tak jak mówię, pytanie dalej zadajemy kolejne. 5. marsz to będą łucznicy, tylko czy idziemy w Ashurbanipala i z YSG i zyskujemy troszeczkę tych główek, bo kolejny MG takich łuczników za jakiś czas będzie, więc tam pewnie będę mógł się dostać o jakieś dodatkowe nagrody, czy idziemy w już wersję taką klasyczną, czyli czy idziemy po prostu coś nowego, przepraszam, nie klasyczną, czy idziemy w Shajarę z YSG. Shajara, jak przeglądamy statystyki łuczników, jak i z Shajary, tak i Ashurbanipala, no to jedynie co mi w Ashurbanipalu nie podoba się ta opcja, no bo to w Openie mi się nie przyda, czyli ta umiejętność. Bo to mamy 5% umiejętności obrażeń, jeżeli chodzi o miasto, twierdzę, to jest typowo talent pod rally. No niestety, ale z drugiej strony ta umiejętność jest niezła. Gdy popatrzymy na Shajara jest typowo pod open field, nie? Tylko znowu ona tutaj moim zdaniem troszeczkę inaczej się spługa, no i to jest single target, nie AOE. Na Ashurbanipalu zrobimy po prostu większy DPS niż na Shajarze. Takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o open field, wiadomo. Lecz jak przeglądałem jakiekolwiek tam statystyki i raporty, jakoś dziwnym trafem Shajara z YSG robiła lepsze statystyki niż Ashurbanipal z YSG. I to jest coś, co mnie właśnie, wiecie, tak stopuje i zastanawiam, co robić dalej. Na pewno nie będę szedł w Nebu, więc jeżeli ktoś tam chce polecić Nebu, uwierzcie mi, że nie będę tego dowód. Dla mnie ten dowódca już powinien iść w odstawkę, chyba że dostanie muzeum, artefakt, to wtedy naprawdę może coś rzeczywiście zrobić, bo w tym momencie Nebu przy YSG wygląda słabo. Takie jest moje zdanie. Równie dobrze mogę dalej kombinować Budikę z YSG, lecz Budika pomalutku zaczyna odchodzić, tak jak wam mówiłem wcześniej, jak to się mówi, do lamusa, prawda? Niestety tak to wygląda. No i zobaczymy. Czekam na wasze jakieś tam komentarze, bo wiem, że już z niektórymi rozmawiałem, pisaliście mi, dawaliście mi się tam swoje odpowiedzi, pokazywaliście mi raporty i każdy mówi, słuchaj, tak i tak będzie dobrze, w zależności jak też grasz, prawda?
Ale no, wasze zdanie też jako widzów tu dla mnie jest ważne i myślę, że takie doradzenie mi w tym akurat w przypadku, gdzie to jest takie bardzo takie sporne, naprawdę fajnie będzie, jeżeli coś takiego od was poznam. Co będziemy robić z kolejnymi marszami? Nie wiem, powiem wam szczerze, czy będę budował 6. marsz w miarę przyszłościowo już tak odważniej, czy po prostu ja to po prostu sobie nie zastopuję i nie będę sobie tak pomału gdzieś tworzył, bo wiemy, że po teraz leadershipie i po inżynierii, czy teraz po leadershipie powinna się powiedzieć inżynieria, prawdopodobnie ona się już pojawiła, że ja wam nagrywam filmik, ten to po prostu wyjdzie albo w ten dzień, kiedy to wyjdzie ta inżynieria, lub też wyjdzie później. Albo po prostu, nie wiem, Lili coś nagle wymyśli, wypuścimy kawalerię. No, gdyby oni teraz wyrzucili kawalerię, to już w ogóle by mi rozwaliło głowę, tym bardziej, że ten Filip jest niezły. To stworzenie w sumie giru pod sam leadership też nie byłoby głupim pomysłem, żeby zrobić jeden gir pod leadership, mieć 6 marszy i grać typowo, wiecie, tak się grało przedtem z Trajanem. Tylko pytanie, jak ten Filip będzie sobie, jak się go będzie parowało z jakimi dowódcami, no bo mówię, była już mowa o Ashurbanipalu, była mowa o Nevskim, była mowa o Liu, o Williamie, o Scipio Prime też była mowa, żeby go ze Scipio. I pytanie, jak to będzie grał, jak on będzie wytrzymały, ale z drugiej strony, jak popatrzymy na jego wszelakie no, buffy, które macie w filmiku już zawarte u mnie na kanale, wygląda naprawdę on nieźle. No ale zobaczymy. Nie chcę tutaj tak bardzo gdybać nad tym wszystkim. Myślałem, że Ragnar i Scipio to będzie mój 6. marsz, tym bardziej widząc po tym, co oni tam robią raporty w AOE, bo już jakieś tam pierwsze widziałem z walk, czy też z Ark Ozyrysa, no to wygląda naprawdę przyzwoicie. Ale to nie będzie chyba tier S, więc widzicie, dużo zagwozdek, dużo ciekawych informacji, więc tu na pewno, jeżeli pod komentarzami, czy pod filmikiem te komentarze bardzo uruchomimy i pomożecie w jakikolwiek sposób, byłoby naprawdę miło. Dzięki wielkie jeszcze raz, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki wielkie, że przez cały czas tutaj pchamy to do przodu. Jak w ostatnim czasie widzicie, nagrywamy już troszeczkę już na nowym sprzęcie, też to inaczej będzie wyglądać, może będzie więcej streamów, może coś postreamujemy, coś więcej z World of Warcraft, może też z innych gier. Zobaczymy. Mamy do tego predyspozycję. Mam nadzieję, że naprawdę coś fajnego się tutaj pomału będzie tworzyło. Więc dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie za wsparcie jeszcze raz. Do zobaczyska. Hejo.